Rodzina wielokanałowych kamer samochodowych Viofo to naprawdę spektakularna liczba modeli w różnych seriach modelowych. Co różni te kamery, jakie mają cechy wspólne, a przede wszystkim, które wybrać, podejmując decyzję o zakupie. Już śpieszę z odpowiedzią, ale najpierw intro. Tylko sprawdzone kamery samochodowe. Prezentuje Paweł Urbaniak z wideorejestratory24.pl. Cześć! Dzisiaj na tapet trafiają wielokanałowe kamery samochodowe od Viofo. Wielokanałowe, czyli takie nie tylko na przód samochodu, chociaż w takich wersjach część z nich również występuje, jest dostępna, ale również na tył. Wielokanałowe wideorejestratory potrafią zapewnić po części również ochronę boków pojazdu, co jest nieocenione zarówno w czasie jazdy, jak i podczas postoju pojazdu. Najprościej mówiąc, wielokanałowe wideorejestratory są lepsze od pojedynczych, bo po prostu potrafią więcej. Widzą szerzej, więcej tył, przód, wnętrze, boki, a tym samym zapewniają wyższy zakres ochrony. Ok, zobaczmy więc, z czym będziemy się konkretnie mierzyć. Idąc od góry, czyli od najdroższych i bez zaskoczenia najwięcej potrafiących wideorejestratorów, mamy Viofo A329, a konkretnie A329S, T lub W. Jest to olbrzymia liczba modeli, cała rodzina modeli, którą szczegółowo omawiam w osobnym materiale, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. W telegraficznym skrócie mamy tutaj zawsze topowe przetworniki w modułach kamer przednich, a konkretnie Sony Starvis 2 i IMX678 4K HDR wraz ze wsparciem dla trybu Auto HDR, który włącza się według ustalonego przez nas harmonogramu. Znakomita jakość nagrań, filtr polaryzacyjny na właśnie kamerze przedniej, który jest już w zestawie podstawowym. Pod tym względem najwyższa możliwa półka. W kamerach tylnych, które mogą być montowane wewnętrznie, mogą być zewnętrzne, a mogą być montowane niestandardowo na bokach. Tutaj pełna dowolność i różnić się to będzie w zależności od tego, który z wariantów wybierzemy dla siebie. To zawsze w tych kamerach dodatkowych domyślnie monitorujących tył pojazdu znajdziemy również przetworniki Sony Starvis 2 i IMX675. Tym razem nie 4K, ale 2,5K HDR, chociaż to nie jest dotkliwa strata, o czym później. W kamerach tylnych również jest tryb Auto HDR jak najbardziej dostępny. Dalej kamery wewnętrzne, których używamy do monitorowania wnętrza i boków poprzez szyby boczne. Również znajdziemy przetworniki Sony Starvis 2 i IMX675 2,5K z HDR, znakomity kąt widzenia sięgający 210 stopni, znakomity zakres, wybitna jak na tego typu moduły skuteczność, na chwilę obecną najwyższa na rynku. W porównaniu do modułów kamer nagrywających wnętrze, boki z niższej półki jest przepaść, a stosowne porównanie w dalszej części tego materiału. A jeśli ktoś woli skupić się na monitorowaniu przodu, ale z maksymalną skutecznością, mamy możliwość wybrania bezkompromisowego teleobiektywu w wersjach A329T. W teleobiektywie mamy również Sony Starvis 2 i IMX675 2,5K HDR z Auto HDR, a unikalne właściwości optyczne sprawiają, że wraz z ultraszerokokątną kamerą główną zestawy te zapewniają najskuteczniejszy monitoring tego, co z przodu pojazdu. Z tego względu to taki mój osobisty faworyt. Dwa moduły z przodu i trzeci z tyłu. Bezkompromisowa skuteczność, najwyższa na rynku, nieosiągalna przez inne zestawy. Do tego niezależnie od wersji Viofo A329S, T lub W możemy nagrywać nagrania z 2 lub 3 kamer w jednym pliku o rozdzielczości aż do 8K, gdzie w łatwy sposób mamy przegląd tego, co widzą kamery w tym samym czasie, w tym samym momencie. Nie musimy tego łączyć w postprodukcji, po prostu odpalamy jeden plik i już widzimy wszystko. Do tego również funkcjonalny tryb parkingowy, który może zapewniać detekcję ruchu, nagrania poklatkowe timelapse, nagrania w ograniczonej przepływności, czyli low bitrate. Mamy również wsparcie dla adaptera stałego zasilania Viofo HK6 z modułem Bluetooth, który nie tylko umożliwia zapisywanie bezpośrednio na plikach poziomu napięcia instalacji elektrycznej, czyli jest ta funkcja kontroli stanu akumulatora, ale również umożliwia hybrydowe połączenie wyżej wymienionych
aktywnych trybów parkingowych z trybem pasywnym, tylko detekcji wstrząsu, ale za to o bardzo niskim poborze mocy, czyli kamera przez jakiś czas będzie oferować pełen poziom ochrony, a później po określonym czasie albo po spadku napięcia do określonego poziomu może przejść do oszczędniejszej, ale długotrwałej ochrony tylko po wystąpieniu stłuczki parkingowej. Innymi słowy, jest opcja na zapewnienie ochrony nie przez godziny, ale również przez dni postoju pojazdu na parkingu. Super sprawa. I jakby tego było mało, mamy również tryb Super Night Vision, czyli w trybie timelapse przy zapisywaniu 1 klatki na sekundę mamy super jasne nagrania z trybu nocnego. To wszystko jest jeszcze tego o wiele więcej. Przykładowo kamery rozpoznają komendy głosowe, mogą być sterowane poprzez bezprzewodowe piloty, są w stanie zapisywać pliki na zewnętrznych dyskach SSD, które mogą mieć nawet 4 terabajty pojemności, czyli jeśli nie wystarcza nam 512 GB na karcie pamięci, możemy mieć nawet 8-krotnie więcej danych zapisanych bezpośrednio na dysku SSD. Moduł Wi-Fi w standardzie 6 zapewnia tutaj szybszy transfer pliku przy połączeniu poprzez aplikację mobilną, co w połączeniu z bardzo wysokim, rekordową taką wartością bitrate, przepływnością danych pozwala sprawnie operować plikami, pobierając je szybko na telefon. Dzięki temu szybkiemu modułowi Wi-Fi. W pozostałych modelach będą dalej dwuzakresowe, ale jednak wolniejsze moduły Wi-Fi. Dodatkowo wiązki przewodowe kamer dodatkowych są tutaj cieńsze niż w kolejnych kamerach, które będę omawiał, co docenią montażyści, chociaż nie tylko, bo lepiej przemyślana i mniejsza wtyczka przy module kamery wewnętrznej umożliwia dyskretniejszy montaż, bo po prostu przewód będzie mniej przeszkadzał. Olbrzymie możliwości, ale zasłużenie na chwilę obecną są to flagowe kamery samochodowe od Viofo A329 ST lub W. W chwili przygotowywania materiału, czyli we wrześniu 2025 roku, Viofo A229 Ultra to rynkowa nowość. Opcja występująca w wariantach przód plus tył lub optymalnie przód, tył i wnętrze po części boki w wariancie 3-kanałowym. Kamery Viofo A229 Ultra są pozycjonowane poniżej wcześniej wymienionych A329 ST lub W. W zależności od wersji A229 Ultra 2 CH lub 3 CH są odpowiednio około 250-350 zł tańsze od flagowców. W modułach kamer przednich znajdziecie ponownie te same flagowe przetworniki Sony Starvis 2 IMX 678 4K z Auto HDR, zbliżony poziom skuteczności, ale jest to absolutnie zgodne z oczekiwaniami, czyli z przodu jest również topowo. Topowo jest również z tyłu, dokładnie ten sam przetwornik Sony Starvis 2 IMX 678 4K z trybem Auto HDR, znakomicie wyglądające, takie przyjemne dla oka nagrania z kamery tylnej, ale tutaj mała gwiazdka, że poziom rzeczywistej skuteczności okazał się jednak rozczarowujący w czasie jazdy, a zastosowanie aż tak mocnego przetwornika w kamerze tylnej niesie ze sobą również pewne konsekwencje, ale o tym później. Kamera wewnętrzna ponownie super szeroki kąt widzenia, ale niestety tym razem mamy spadek rozdzielczości do Full HD i przetwornik z niższej półki, Sony Starvis 2 IMX 662, co niestety widać. Czyli kamera jest do monitorowania wnętrza i boków, jest ona wciąż dobra, użyteczna, ale nie jest tak rewelacyjna jak wcześniej. Większość pozostałych funkcji znanych z flagowych A329 STW również tutaj w A229 Ultra mamy jak najbardziej do dyspozycji. Jest aktywne monitorowanie parkingowe z detekcją ruchu, z nagrywaniem poklatkowym, z nagrywaniem low bitrate. Jest również wsparcie dla adaptera stałego zasilania Viofo HK6 z monitorowaniem napięcia instalacji. Zabrakło natomiast przynajmniej przy dostępnej w momencie przygotowywania tego testu wersji oprogramowania tego hybrydowego trybu parkingowego z inteligentnym przełączaniem się w tryb niskiego poboru mocy, a to bardzo szkoda, bo tamten tryb jest super użyteczny, wydłużając nam ten dostępny zakres monitorowania parkingowego.
Szczęśliwie został Super Night Vision dla nagrań parkingowych w ciemnościach. Pozostało sterowanie głosem, bezprzewodowy pilot, identyczna jest aplikacja mobilna, chociaż pliki przesuwają się tutaj zauważalnie wolniej, ponieważ brakuje tutaj Wi-Fi w standardzie 6. To, co niektórym może jeszcze przeszkadzać, czego może brakować, to brak możliwości zapisu na dyskach SSD. Zostaje zapis na kartach pamięci do 512 GB. Dalej dużo, choć już nie rekordowo dużo. Czyli Viofa 229 Ultra to taka okrojona alternatywa dla flagowych A329S TW. Na koniec jeszcze starsze, ale tutaj również jeszcze tańsze, chociaż o zaledwie około 150 zł, Viofo A229 Pro. Do wyboru warianty 1, 2, 3 CH. Z przodu również flagowe przetworniki Sony Service 2 i iMix 678 4K z trybem Auto HDR, czyli tutaj bez cięć, bez zmian. Te przetworniki są jakby bez zmian. Z tyłu ponownie Sony Service 2 i iMix 675 z Auto HDR, czyli bardzo kompetentny moduł kamery tylnej. Wewnątrz Full HD z węższym polem widzenia starszy przetwornik Sony Service pierwszej generacji iMX 307. Dalej ok, ale jednak nowsze propozycje potrafią widzieć jeszcze więcej, szerzej, być skuteczniejsze, jeśli chodzi o ten moduł do monitorowania i widać to zwłaszcza, jeśli chodzi o monitorowanie stricte boków pojazdu. Na pokładzie wciąż jest wsparcie dla aktywnych trybów parkingowych, jest Super Night Vision dla nagrań nocnych, jest opcja bezprzewodowego pilota, sterowanie komendami głosowymi tutaj bez zmian, ale przynajmniej na dostępnej wersji oprogramowania brak możliwości zdalnego odczytu napięcia poprzez ten adapter Viofo HK6, czyli kolejne cięcia względem nowszych i bardziej funkcjonalnych A229 Ultra i A329S T lub W. Jeśli chcemy wydać jeszcze mniej niż w przypadku A229 Pro, w portfolio Viofo znajduje się model A229 Plus. Jest taniej, ale kamera przednia widzi mniej, ma węższy rzeczywisty kąt widzenia, niższej klasy przetwornik w module przednim, brak nagrywania 4K, jedynie 2,5K, czy brak filtra polaryzacyjnego CPL w zestawie podstawowym. Taki uboższy kuzyn wcześniej omawianych kamer i to niestety czuć, aczkolwiek cena jest jeszcze atrakcyjniejsza. Szczegółowe omówienie Viofo A229 Pro i A229 Plus również dostępne jest na kanale. Link naturalnie w opisie. Teraz zapraszam do dokładniejszego przyjrzenia się temu, co wciąż jest podstawową funkcją kamer samochodowych, czyli skuteczności nagrań. Od góry widzicie Viofo A229 Ultra i możecie przyjąć, że w tym miejscu równie dobrze mógłby być A229 Pro. Poniżej Viofo A329S. Na dole dorzucam jeszcze propozycję od innego producenta dla szerszego kontekstu, czyli w tym przypadku Vantru S1 Pro Max, który będzie w mojej ocenie konieczny przy późniejszym porównaniu kamer tylnych. O kamerach Vantru również znajdziesz szerszy materiał na tym kanale, link w opisie, bo żeby nie było za łatwo, również tam jest cała gama konkurencyjnych wideorejestratorów do wyboru. Ale wracając, bez zaskoczenia za dnia w centrum miasta jest znakomicie. Są widoczne różnice, ale aby nie przedłużać, można je tutaj pominąć. Dla ujednolicenia wszystkie kamery mają założone filtry polaryzacyjne i nieaktywny za dnia tryb HDR dzięki dostępnej opcji Auto HDR. Przenieśmy się na drogę podmiejską i tutaj różnice już jak najbardziej są. Zdecydowaną przewagę pokazuje Viofo A329S dzięki krótszemu czasowi naświetlania. Kamera po prostu jest tutaj lepiej zoptymalizowana do nagrywania obiektów, które się poruszają, tak jak samochody. Włączmy jeszcze HDR i wtedy w centrum miasta ponownie jest znakomicie. Tutaj nie widać tego jakby negatywnego wpływu włączonego HDR. W bardziej wymagających warunkach z aktywnym HDR wygrywa natomiast Vantru, które jest przy takich ustawieniach po prostu skuteczniejsze dzięki funkcji PlatePix, która pokazuje pazur po aktywacji za dnia. Viofo natomiast stają się mniej skuteczne, czyli dla Viofo zdecydowanie rekomendowana jest wciąż ta opcja Auto HDR.
W nocy wszystkie testowane tutaj, porównywane kamery mają skuteczny HDR, więc jest bardzo ładne, bardzo skuteczne wyłapywanie tablic rejestracyjnych, chociaż standardowo przeszkadza olbrzymi blur utrudniający odczytywanie samych sylwetek pojazdów czy też mijanych obiektów. Właściwie jest to już taki standard w branży dla kamer samochodowych z wyższej półki. Te tablice w nocy będą czytelne, natomiast pozostałe obiekty jednak duże rozmycie ruchu, ponieważ jest to realizowane za pomocą technologii HDR, a nie po prostu nagrywania z krótkim czasem naświetlania. Przechodzimy na tył pojazdu i robi się ciekawie. Od góry te same modele Viofo A229 Ultra z kamerą tylną 4K, poniżej Viofo A329S z kamerą tylną 2,5K, a na dole Vantru S1 Pro Max z kamerą tylną znowu 4K, czyli 4K, 2,5K, 4K. Viofo zamontowane są na obszarze szyby z usuniętym przyciemnieniem, natomiast Vantru zamocowana jest zewnętrznie na zbliżonej wysokości dla lepszego porównania kadrów. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to najszerszy kąt widzenia w Vantru. W dalszej kolejności mamy absolutną deklasację, czyli bezkompromisowe kamery tylne 4K dają łupnia skromniejszemu modułowi tylnemu 2,5K. To tyle teorii, tak to pewnie powinno wyglądać. W praktyce jest jednak troszkę inaczej. Jak widać, A329S mimo niższej rozdzielczości oferuje wyższą skuteczność. Kluczem jest tutaj absolutna podstawa przy rejestrowaniu poruszających się obiektów, czyli nagrywanie z krótszym czasem naświetlania. Banał, ale jak widać producenci kamer samochodowych wciąż mają z tym pod górkę i lepsze przetworniki zapewniają ładniejsze, ale już nieskuteczniejsze nagrania, a szkoda. Naturalnie dotyczy to nagrań w czasie jazdy. Przy postoju na światłach czy też na parkingu kamery 4K zarejestrują wyższą ilość detali. No ale pojazd ma również tę trudną do przemilczenia cechę, że się porusza. Stąd przy testach skupiam się zwłaszcza na nagraniach w ruchu. Po włączeniu HDR za dnia sytuacja pozornie się wyrównuje. Chociaż jak widać w trudniejszych warunkach jest wtedy słabo. W nocy skuteczność kamer tylnych z HDR odstaje od modułów przednich. Szkoda, chociaż jak widać osiągi potrafią być wysokie i są to jednak topowe moduły kamer tylnych. W sensie nie znajdziecie lepszych dedykowanych do kamer samochodowych na chwilę obecną, więc te są najlepsze. Moduły kamer wewnętrznych tutaj na placu boju zostają dwie propozycje od Viofo. U góry A229 Ultra z Full HD i aktywnym HDR, a na dole A329S z 2,5K i aktywnym HDR. Obie mają znakomicie szerokie pole widzenia, jednak jakość obrazu z A329S to klasa wyżej. Rzeczywista zdolność rozdzielcza jest wyższa. A229 Ultra, aby ratować rozdzielczość, widać tutaj osłabienie lub całkowite usunięcie filtra dolnoprzepustowego, filtra antyaliasingowego, bo skutkuje to tragiczną morą widoczną na mojej koszulce. Chodzi o te widoczne takie paski. Dodatkowo reprodukcja kolorowo, cień skóry, jest tu przepaść. To nie są może kluczowe elementy w kamerze samochodowej, ale jeśli możemy mieć nagrania jak te u dołu, to trudno polecać rozwiązanie nagrywające tak jak powyżej. W Viofo A329S możemy dodatkowo włączać lub wyłączać korektę perspektywy kamery wewnętrznej, czyli kamera może nagrywać albo szerzej, co rekomenduję, albo wężej, z węższym kątem widzenia, ale również mniejszą dystorsją, czyli zniekształceniami wynikającymi z zastosowania obiektywu typu rybie oko. Dodatkowo w A329S mamy opcję sterowania trybem HDR w kamerze wewnętrznej, który może być włączony, wyłączony lub automatycznie sterowany. Przy kamerze wewnętrznej nie ma to wprawdzie aż tak dużego znaczenia, ponieważ z testu wynika, że tutaj akurat lepiej, aby HDR był stale aktywny w module wewnętrznym. W Viofo A229 Ultra nie mamy aż tylu ustawień dla kamery wewnętrznej, przynajmniej na testowanej wersji oprogramowania. HDR jest stale aktywny, a kamera nagrywa tak jak widać i już. Ok. Przejdźmy do podsumowania. Tym razem krótko. Jeśli szukasz wielokanałowej kamery samochodowej z portfolio Viofo, to jeśli budżet pozwala, wybieramy flagową opcję A329ST lub W w zależności od indywidualnych potrzeb i preferencji.
To kamery po prostu skuteczniejsze dowodowo i bardziej funkcjonalne. Oferują najwyższą skuteczność nagrań, najbardziej funkcjonalny tryb parkingowy, opcję multiplexowania nagrań ze wszystkich kamer w jednym pliku dla łatwiejszego przeglądania materiału, szybsze pobieranie tych nagrań do pamięci telefonu dzięki szybszemu Wi-Fi 6. Jest usprawniony transfer danych, czy też estetyczniejsze, łatwiejsze w montażu i ukrywaniu kamer wiązki przewodowe. Po prostu bardziej dopracowane kamery. Jeśli budżet nie pozwala na flagowe rozwiązania, wtedy robi się trudniej. Viofa 229 Ultra z jednej strony nie oferuje drastycznych cięć, a na papierze posiada nawet przewagę w postaci mocniejszej kamery tylnej. Niestety w praktyce mocniejsza kamera tylna nie jest zauważalnie skuteczniejsza, a wiąże się z wyższym poborem mocy czy też wyższym nagrzewaniem modułu tylnego. Może to być istotne podczas monitorowania parkingowego, które będzie po prostu niestety działać krócej, jeśli jest wyższy pobór energii elektrycznej. Dalsze oszczędności znajdziemy w najtańszych i najstarszych tutaj prezentowanych kamerach Viofa A229 Pro i Plus, ale zwłaszcza ta ostatnia już jednak mocno odstaje od stawki. A229 Pro wciąż jednak ma się dobrze i dla chcących wydać mniej może okazać się słusznym kierunkiem, zwłaszcza, że wciąż kupujecie i lubicie te kamery, często nie pytacie. Jeśli jednak dopłata nie jest dla Ciebie problematyczna i może odbyć się bez jakichś wyrzeczeń, osobiście zdecydowanie rekomenduję rozważenie dopłaty do flagowych Viofa A329 ST lub W. Wszystkie są znakomite. Przypominam, że w opisie znajdziesz pełen materiał omawiający Viofa A329 ST-W oraz pełen materiał poświęcony Viofa A229 Pro i A229 Plus. Na dzisiaj to byłoby wszystko. Przypominam, że rozbudowane opisy i specyfikacje kamer znajdziesz w linkowanych pod spodem ogłoszeniach. Są również dedykowane playlisty z większą ilością materiałów. Aby film nie trwał godziny, siłą rzeczy wiele aspektów musiałem tutaj pominąć, skrócić, skupiając się na tym, co najważniejsze. Jeśli się podobało, zachęcam do pozostawienia łapki i widzimy się przy okazji kolejnego materiału poświęconego kamerom samochodowym. Cześć! Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj media społecznościowe i stronę wideorejestratory24.pl.